Było super. Skończyliśmy nasze balety o 12:30. Drugi dzień. Jak tu żyć? Później ktoś napisze, że jest tylko burawa. Żyćko. Co robisz? Ja będę swój kawałek robił. Czy skorzystałam? Oczywiście, że skorzystałam. Dzień dobry, z samego rana. Było super, ale wstaliśmy bez problemu dzisiaj. Skończyliśmy nasze balety o 12:30, czyli przed końcem jeszcze wyszliśmy, ale było strasznie dużo ludzi. Jak na piątek było tak dużo ludzi, nigdy w piątki nie było aż tyle osób. W sobotę zazwyczaj jest taka kulminacja, więc strach pomyśleć, co będzie dzisiaj. Była fantastyczna pogoda, wszystko dopisało. Idziemy na śniadanko. Zaczynamy drugi dzień. Wyszliśmy z hotelu. Właściwie zaczęliśmy już śniadankiem. Dzisiaj nie było DJ-a. Innym razem może. Godzina 12, o 12 za 5. O 12 powinny być autokary, które nas wybiorą na teren Tomorrowlandu. Nasza prywatna taksówka. Z parkingu autobusowego na teren festiwalu przejście zajmuje około 30 minut. Lampa ekspozycji. Jejku, mógłbyś nie bluźnić. Na dzień dobry idziemy do Coca-Coli. Ciekawe, czy uda nam się wejść. Zawsze jest tam kolejka. Chyba dzisiaj nie. Idziemy do Coca-Coli. W tym miejscu znajduje się studio radiowe, do którego można wejść, można udzielić też tam będzie wywiadu. Zdjęcie będziesz teraz robił. Ze mną. Z tobą. Cieszysz się? Uwielbiam. Uwielbiasz. Później ktoś napisze, że jest tylko burawa. Żyćko. Troszkę tak jest, nie? Nic nowego nie powiedziałem. Miałeś się poprawić. Git. Lecimy ze zdjęciem. Co ty tu robisz w tej Coca-Coli? Co? Co robisz? Ja będę swój kawałek robił. Swój kawałek będziesz robił. Przecież ty nie jesteś muzyką. Ale będę ci mówiła, że jest fajnie, ok? A później wrzucisz to na TikToka. Już zrobiłaś? Po prostu wybrałem to, co mi dali. A, tu możesz basy miksować. Tu melodię. Wow, fajnie wygląda. Super fajnie. Bardzo mi się podoba to miejsce. Jak ktoś lubi muzykę? Bardzo fajna aktywność. Teraz będziemy tańczyć. Wygląda na to, że zdjęcie jednak nie będzie, ale będzie musiał ze mną tańczyć. Do mojego bitu. Do twojego bitu będziemy tańczyć? I za to dostaniemy później napój. Nie, będzie nagranie tego. Naprawdę? To może sam chcesz tańczyć, a ja ciebie nagram. Masz rozwalić tą scenę. Tak, zrobię to. Nie wiem, o co chodzi. Trochę jak ten wujek na weselu, ale dostał napój za to. Dumny jesteś z siebie i ze swojego bitu? Pewnie. Był całkiem... Wujkowy. Wujkowo to tańczyłeś, bit był niezły. No taki jak każdy bierzemy, bo są trzy do wyboru. Dlatego wszystko brzmi podobnie. Tak. Tutaj można sobie pocztóweczkę wysłać, zupełnie za free, ale w tym roku zrobili kolejkę. Zawsze się tak wpychało i po kilku minutach już byłam z pocztówkami, a w tym roku kolejka. Tomorrowland to też merch, czyli wszystko, co można wymyślić od breloczków, naklejek, przez koszulki, perfumy, a nawet buty.
Między scenami można spotkać postacie nawiązujące do tematyki festiwalu w danym roku, które zabawiają ludzi, integrują się. Jest moja strefa. Strefa Outprice. Czy skorzystałam? Oczywiście, że skorzystałam. Czuję się świeżo. Przed nami scena ze smokiem, która nazywa się Rose Garden. Od 2023 roku jest to dokładnie ta sama scena. Oprócz tego, że smok rusza głową, mruga oczami, to czasami również puszcza swoją paszczą bańki albo dym. Wejście wygląda tak, jakbyśmy wchodzili do miejsca, do sceny strzeżonej przez smoka. Dzisiaj bawimy się od 12. Ma trochę słabszy humor, bo chciał trochę dłużej poleżeć. Ja powiedziałam, nie, idziemy. Na serio, to chyba lubi to. Tak, jest ciepło, jest bardzo ciepło. Niby jest pochmurno, ale nie zapowiadają, żeby padało. Idziemy teraz do miejsca, gdzie jest fontan na środku. Tutaj jest jedzonko, bo na słońcu nie da się wysiedzieć. Ludzie sobie jedzą, tam z tyłu podają różne frytki, burgery, pizze i inne rzeczy. W środku jest fontanna, która chłodzi. Tutaj jest mnóstwo różnych ławek. Burgerka jemy teraz. Że co, że to moraolandowy burger? Tak. Co robi Hubert? Hubert wyjaśnia pomyłkę. Kurwa. To na sam początek, bo... No jaki sam początek? No tam do informacji. Na sam początek? Sprawa wygląda tak, że Hubert wziął kieliszek wina dla mnie, pani nabiła butelkę wina najdroższego. Nie najdroższego, tylko tego wina, ale nie kieliszek, ale butelkę. Więc jesteśmy 45 euro do tyłu. Dzisiaj 40, sorry, no bo 5 euro za kieliszek. Wróciliśmy do miejsca. Po krótkiej wymianie zdań dostaliśmy voucher. I teraz szukamy miejsca, gdzie zostanie nam te 40 euro zwrócone. Wygląda na to, że to miejsce, w którym chłopcio musi się ubiegać o zwrot naszej butelki, której nie wypiliśmy. Pani się uśmiała. To jest jedno z ulubionych miejsc Huberta, do którego zawsze zachodzimy za pierwszym razem. Czyli co, Korona, nie? Tutaj mamy sklep, punkt obsługi klienta, a tam imprezownia. O, i tam daleko widać scenę główną. Nie masz pokazywać, jaki jesteś, jak po matkę stylówkę. Do 15 minut dużo pieniądze. Właśnie to miałeś powiedzieć. Tak, pani powiedziała, że wrócą pieniążki do 15 minut. Za tą butelkę wina. Znaczy nie pieniążki, tylko perły. Czyli w gratisie mamy ten kieliszek. No tak nie wiem, czy w gratisie tyle czasu spędziliśmy na tym chodzeniu. Jeszcze ty powiedział, że nam zrobi voucher, jak mu znajdziemy długopis. Masz kogoś na festiwalu długopis. No ale dobra byłam, od razu ci powiedziałam, że jak pani ma dużą torebkę, to ma długopis, nie? Ja zawsze noszę długopis. I w tym miejscu, i tam jest Kula. Kula wybiera sobie mędrcę, wyczytałam całą historię. I w tym miejscu jest biblioteka wszystkich mądrości. Ha! To Nie ma była sens. biblioteka mądrości, tylko biblioteka z pieniędzy. Ale mądrości, czyli jak chcesz być mądrzejszy, to możesz tam pójść i się zapytać tą panią, a pani powinna ci wyjąć jakąś mądrość z lampy. A tutaj właśnie podglądamy łódkę influencerów, czyli wszyscy, którzy robią współpracę ze Steve'em Aoki albo z innym fajnym człowiekiem, pływają, kręcą, szaleją.
a tam jest wyspa, przystań, z której otworili. No, że taki, nie wiem, 50 metrów w jedną stronę, 50 w drugą i kilkanaście tysięcy do kieszeni. Okazuje się, że tą łódką również można się przepłynąć i stoi kolejka do niej. Daję Old Spice'em, Old Spice. A aż mi duszno jest, jak to stoję. Ale przed chwilą chodził chłop w czerwonym płaszczyku i psiukał. Ci zostali, siedli i płyną na drugą stronę jeziora. A w tym jeziorze są podobno bakterie, nie? Tak. Od 5 lat przynajmniej. Co roku nie można się korzystać, bo wpływa cyjanobakteria. No, także czujemy, że może to być taki podstęp troszkę. Co? Podstęp. To też jest jedna z moich ulubionych scen. Byliśmy tutaj co prawda tylko kilka razy. Scena Crystal Garden ma przypominać magiczny ogród z kryształami, kwiatami i wodą. Zlokalizowana jest na środku jeziora. Fontanny, które znajdują się przed sceną, są synchronizowane z muzyką i oświetleniem. Wieczorem tworzą piękny spektakl. A tutaj mamy chłopa, który biega, podskakuje, macha rączkami, nóżkami, siada, kuca, a za nim biegnie tłum. I to jest bardzo, bardzo modne. To już jest taka tradycja na Tomorrowland. Jest pięknie i cudownie, ale posiedzieliśmy godzinę. Nie da się wytrzymać jednak jutro. Idziemy na spacer. Tomorrowland to też miejsce, gdzie regularnie śpimy na murawie. Nie, to same śpimy. To też nie widzę. Chwilkę się zdrzemnęłam. Hubert jeszcze drzemie. Tak wygląda nasze życie też na Tomorrowlandzie. Teraz idę, bo będzie oficjalne otwarcie. Bo Tomorrowland to nie tylko zwykły festiwal i koncerty. To też miejsce, gdzie jest przesłanie, gdzie zawsze jest jakaś historia, jakiś temat baśniowy albo bardziej jakiś głęboki. W tym roku jest to wspomnienie i 6 bodźców typu smutek, miłość, radość, wzruszenie i jeszcze jakieś 2. I wszystko kręci się wokół tego. Friends from all around the world. It brings me great joy to welcome you all here on the magical grounds where Tomorrowland was born. Today, we are not just gathered. Today, we are one. One heartbeat, one energy, one family. Open your hearts. Feel the magic in the air and let yourself be carried away on a journey through a brand new adventure that we will never forget together. People of tomorrow, welcome to the story we will write together. Conciencia. W tym roku scena jest zbudowana z 6 głów plus jednej głowy skupiającej wszystkie emocje. Ma ona na imię Amutas i jest strażnikiem i uosobieniem wszystkich emocji jednocześnie. Prowadzi ludzi przez 6 emocji, a schody i mosty wychodzące z jej twarzy symbolizują drogę przez całe spektrum ludzkich uczuć. W świecie Tomorrowland żadna emocja nie jest negatywna. Każda ma swoje miejsce i każda pomaga budować pełniejsze doświadczenie życia. Pierwsza od lewej strony twarz to jest smutek.
a przesłanie, które niesie za sobą, jest takie, że bez smutku trudno naprawdę docenić radość. To właśnie kontrast między emocjami sprawia, że każda z nich ma znaczenie. Druga twarz, otoczona motylami, taka bardziej łagodna, to miłość. Ale nie tylko taka romantyczna, lecz miłość jako więź między ludźmi, zaufanie i poczucie wspólnoty. Czyli coś, co jest przesłaniem Tomorrowland od zawsze. Miłość nie eliminuje gniewu ani smutku, nie jest od nich lepsza, ale pomaga im współistnieć. Zamiast mówić, że trzeba być zawsze uśmiechniętym i szczęśliwym, twórcy pokazują, że dojrzałość polega na zaakceptowaniu całego wachlarza emocji. Tuż przy głównej głowie znajduje się twarz wyrażająca gniew. Nie jest to wróg, lecz siła, która może prowadzić zarówno do zniszczenia, ale też, jeśli odpowiednio nad nią panujemy, do odwagi. Gniew przedstawiony jest tutaj jako energia do działania, a nie ślepa agresja. Wśród 6 emocji mamy również zachwyt. I nie oznacza on takiego zwykłego zdziwienia, ale stan, w którym człowiek patrzy na świat z ciekawością, poczuciem, że wszystko jest możliwe. To taki powrót do naiwnego dzieciństwa. Zachwyt jest początkiem każdej podróży. Zanim pokochamy, zasmucimy się, czy zaczniemy walczyć o swoje wartości, najpierw musimy być ciekawi świata. 5. emocja to radość. Radość, która łączy ludzi, na Tomorrowland widać to doskonale, która dzielona z innymi staje się silniejsza i trwa dłużej. I radość, która unosi człowieka ponad codzienność, daje poczucie lekkości, wolności i ruchu. Ostatnią emocją jest zachwyt. Przyznam szczerze, że mnie ta twarz najbardziej zaskoczyła i do końca nie wiedziałem, co ona wyraża. Ten zachwyt jest to emocja związana z przekraczaniem granic wyobraźni, z uczuciem wow, gdy widzisz coś, czego nie potrafisz do końca wyjaśnić albo nie wyobrażałeś sobie wcześniej. Jest to taki zachwyt związany z odkrywaniem czegoś większego niż codzienność. Wszystkie głowy na scenie Tomorrowland tworzą jeden świat emocji. Każda z nich opowiada inną część ludzkiego doświadczenia, ale razem tworzą niezwykłą podróż przez świat uczuć i wyobraźni. Sobota to według nas najlepszy dzień pod kątem występów artystów. Ale czas już go zakończyć i wracać do hotelu. Witamy w dniu 3. Zaczynamy od śniadanka jak co dzień. Teraz jest ten czas. Żeby tradycji stało się zadość, musimy wysłać pocztówki. Więc ostatniego dnia stanęliśmy w tej kolejce. Udało się, pocztóweczki wypisane, wysłane do rodziny i do przyjaciół. I oczywiście do siebie. Przecież nie może być idealnie 3 dni. A jest. Tylko Nie ma, że pada. Tak, pada. Idziemy na party, które jest zamknięte. Byliśmy tam kilka razy w życiu. Zobaczymy, jak jest tym razem. Było całkiem przyjemnie, pobawiliśmy się trochę na tej scenie. Później ogarnęliśmy kolejną scenę, która była pod gołym niebem i dalej się błąkaliśmy po terenie Tomorrowlandu. Nigdy wcześniej nie byliśmy, więc postanowiliśmy wybrać się również na łódkę Old Spice.
tutaj Paris Hilton, a my byliśmy na łódce. Więc teraz zobaczymy, jeśli dotrzemy ostatnie 10-15 minut. Skocząca po stronie Paris Hilton została zobaczona. Nie nasłuchaliśmy się jej zbyt długo, bo było bardzo dużo ludzi, a poza tym za chwilę zaczęło padać. To jest ostatni dzień. Niedziela obfitowała również we wspaniałych artystów, w doskonałą zabawę. Trochę popadało, ale mimo to było bardzo przyjemnie. Co roku nam pada odrobinkę. Ale czas już skończyć Tomorrowland i być może zobaczymy się za rok się jeszcze raz. A w tle tutaj leci Steve Aoki, który rzuca tortami jak co roku w widownię. No, to był super fajny weekend. Polecam każdemu ten festiwal, jeżeli tylko ma możliwość, ma chęć, ma wolne 3 dni, żeby choć raz w życiu się tam wybrał. Subskrybujcie, komentujcie, a my wracamy do naszych przygód podróżniczych i oczywiście opowieści o naszej wspaniałej Sycylii. Tu tam lecimy, tu wielka rafa, skąd